Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na premiery paletkowe. Dawno nie było tego typu odcinka, więc mamy troszkę do nadrobienia. W tego typu odcinkach opowiadam o tym, jakie nowe palety cieni pojawiły się na rynku, które warto kupić, które nie, które są moim zdaniem interesujące, także premiery z moim komentarzem. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie od premier zagranicznych i marki Sigma Beauty. Mamy tutaj paletę 14 cieni, która ma dosyć taką szeroką rozpiętość, jeżeli chodzi o temperaturę, bo z jednej strony mamy bardzo ciepło, wręcz takie pomarańczowe brązy, a z drugiej strony takie chłodniejsze, zgaszone. I ona się wydaje taka neutralna, ale jednak ma jakąś taką nutę koloru w sobie, więc myślę, że może być spoko właśnie dla osób, które wybierają raczej bezpieczne makijaże, ale nie zawsze bezpieczny, to znaczy tylko i wyłącznie brązowy. Bo tutaj właśnie ta odrobinka takiego pomarańczu, jakiegoś zgaszonego różu, coś tutaj wpada w fiolet, tutaj mamy odrobinę złota. Jakoś tak by się fajnie dało urozmaicić makijaż, ale on byłby wciąż bardzo użytkowy. Myślę, że to jest naprawdę spoko paleta pod tym kątem, jeżeli ktoś właśnie szuka czegoś bezpiecznego, ale nie tylko i wyłącznie brązowego. Przeogromna paleta od Colourpop Cosmetics na ich 10-lecie. To jest Precious Metal Collection. Mamy tutaj chyba eyelinery i przeogromną paletę, której kolorystyka kojarzy się właśnie z metalami, czyli mamy tutaj złoto, mamy srebro, mamy miedź, mamy rose gold, więc jest i trochę ciepłych, i trochę chłodnych. No zdecydowanie paleta neutralna, dużo błysków, ale też trochę matów, więc pod tym kątem jest spoko. No natomiast dla mnie po prostu jest przeogromna. No już nawet nie mówię o jej zużywaniu, ale przypuszczam, że w użyciu byłoby dosłownie kilka cieni, znając po prostu życie. Wygląda wizualnie przyjemnie, bardzo ładnie, ale jest to tak czy siak po prostu neutralna paleta. Współpraca Glamlight i Will Smith. Will Smith Fresh Prince Collection. Nie wiem, słuchajcie. No kolory basenowe. Widzieliśmy już to milion razy, szczególnie jeżeli chodzi o premiery wakacyjne. Ale z Will Smith? Ja lubię tego gościa, nie? Ale makijaż Will Smith... No nie wiem, nie mam komentarza. Nie, bez sensu, no. Paleta Peach Perfect od Gourmand Cosmetics i powiem szczerze, że nie wiem, dlaczego nazywa się Peach Perfect, skoro peachowe są tutaj zaledwie 3 cienie. No może ten błysk jeszcze taki lekko wpadający w brzoskwinię, ale przyznam szczerze, że kolorystyka nie za bardzo mi się podoba. Lubię pomarańcze i brzoskwinie i lubię zielenie, ale tutaj mam wrażenie, jakby nic ze sobą do końca nie grało. Widzę ładne zielenie, tutaj po środku ta z lewej strony jest ładna i na samej górze, na końcu po prawej jest ładna zieleń, ale te zielenie, które są raczej po takiej chłodnej, szałwiowej stronie z tymi takimi ognistymi pomarańczami, bardzo ciepłymi, no tak nie do końca. Nie do końca. Jakby te pomarańcze były może bardziej jakieś takie przygaszone, może właśnie brudne, albo po prostu, żeby były bardziej brzoskwiniowe, a nie pomarańczowe, to może lepiej by to wyglądało. A tak to tak... Nie do końca. Nie do końca mi się podoba kompozycja, jeżeli chodzi o połączenie różnych odcieni i temperatur. Wystarczy wziąć przykład z Beauty Bay i palety Botanical, gdzie też są brzoskwinie i też są zielenie, jest trochę brązów, jakaś nuteczka fioletu, ale tutaj wszystko się tak ładnie komponuje, że jak się patrzy na tą paletę, to się widzi, że po prostu jest fajna kompozycja. Jest tutaj owszem też więcej cieni, więcej brązów, ale też fajnie, że te brązy są i cieplejsze, i chłodniejsze, takie odcienie taupe, więc można sobie z tymi zieleniami, z pomarańczami, brzoskwiniami i fioletami przeróżnie łączyć te odcienie. Naprawdę ta paleta mi się podoba, bo właśnie wszystko tutaj fajnie ze sobą gra i one nie będą się te odcienie ze sobą gryźć, tylko właśnie będą ładnie grać. Więc ta jako pierwsza dostaje ode mnie dużą okejkę. Mamy też kolejną 9 od LH Cosmetics we współpracy z Margaretą Gress, nie mam pojęcia. To jest chyba też jakaś influencerka szwedzka, przypuszczam. I jest to taka paletka kolorowa właśnie na wiosnę i na lato. Paleta, która łączy w sobie i zielenie, i fiolet, i brzoskwinie, i pomarańcz, także i koral.
trochę błękitu, więc dużo kolorów, ale zwróćcie uwagę, że one nie są takie w takiej bardzo czystej, neonowej formie, jak właśnie w tej palecie na przykład Glamlight, tylko one też te odcienie są tak ładnie ze sobą powyrównywane, tak? Jeżeli chodzi o podtony, o temperaturę, wszystko tutaj się ładnie komponuje. Da się nią zrobić naprawdę bardzo dużo makijażu, bo wystarczy brzoskwinka z żółcią, będzie jeden makijaż. To, co ma Linda, czyli fiolet właśnie z koralem, przepięknie. No, dużo jest możliwości łączyć sobie te kolory i tworzyć bardzo ciekawe makijaże na lato. Myślę, że jest spoko. Ktoś potrzebuje właśnie może takiego kolorowego kopniaka w swojej kolekcji, bo nie ma zbyt dużo palet kolorowych, albo w ogóle nie ma palet kolorowych, a czegoś tam by potrzebował, no to myślę, że to jest całkiem fajna propozycja. Jeżeli to są Wasze odcienie, Wasze kolory, to myślę, że bardzo spoko. Nie mogłabym nie wspomnieć o nowej Golden Collection od Nataszy Denony. Jest to paletka złota, brązowo-złota, która jest paletką z tych średnich formatów i z tego co wiem, w tej palecie znalazły się odcienie, które były w poprzedniej też Golden Palette, tylko w dużej wersji. Tamtej już chyba nie ma i tutaj są wrzucone właśnie te takie najpopularniejsze odcienie, kilka jakichś tam mniej popularnych wyrzuconych i wrzucone jeszcze jakieś tam nowe. Chyba. W każdym razie jest to po prostu brązowa paleta. Przyznam, że jest bardzo ładna, jeżeli chodzi o neutralne odcienie, o brązy i tak dalej. Ładnie to wygląda. No ale jest jakby generalnie kolejna brązowa paletka od Nataszy Denony, więc jakby nie będę się rozgadywać zbyt wiele, bo są to po prostu brązy i beże. Nie ma tutaj nic, o czym mogłabym więcej powiedzieć. Natomiast bardzo chętnie rozpowiem się na temat nowości od Cosmic Brushes. Mamy dwie nowe palety. Jedna nazywa się Neutrals, a druga nazywa się Cooltrals, czyli mamy tutaj sugestię, że jedna będzie ciepło-neutralna, a druga będzie chłodno-neutralna. I przyznam, że jedną z nich właśnie sobie zamówiłam. Jeszcze do mnie nie dotarła, ale właśnie Neutrals do mnie leci. Jest to paleta, która właśnie ma być neutralna, ale z ciekawym twistem. I powiem Wam, że te kolory mi się tak turbo podobają. To jest świetna propozycja właśnie dla osób, które zazwyczaj noszą dosyć bezpieczne makijaże w brązach, ale właśnie potrzebują czegoś do urozmaicenia, jakiegoś takiego twistu. Bo mamy tutaj i fajną taką zieleń szałwiową, i jakiś ciemniejszy, błyszczący fiolet, trochę musztardowej żółci, która pięknie komponuje się z brązami, jakiś multichrom. No uważam, że wygląda to przepięknie i w ogóle ta paleta kojarzy mi się z paletką Autoportret z Glam Shopu, tylko w mniejszej wersji, bo zwróćcie uwagę, że w autoportrecie też mamy brązy, mamy na przykład musztardę, mamy jakąś taką zgaszoną zieleń, mamy taki pudrowy fioleto róż, więc jest coś podobnego w tej palecie jak w autoportrecie, tylko że jest mniejsza, co mnie w sumie cieszy, bo to już jest dosyć stara paleta i będzie prędzej czy później czekał ją po prostu kapitulacja. Więc mam taką cichą nadzieję, że właśnie Neutrals zastąpi mi trochę tą paletę od Glam Shopu Autoportret. No uważam, że kompozycja jest przepiękna. Da się zrobić totalnie bezpieczne makijaże, ale też bardziej jakieś takie kolorowe, wystrzałowe. Jest po prostu przepiękna. Następnie paleta Cooltrals, która ma być właśnie chłodną wersją takich neutralnych cieni i tej nie zamówiłam sobie tylko z tego względu, iż liczyłam, że ta paleta będzie typowo neutralna właśnie z jakimś takim fajnym twistem, że będzie dużo neutralnych kolorów, chłodnych i do tego właśnie może jakaś niebieskość, jakiś fajny fiolet, może jakieś inne chłodne, fajne odcienie. Natomiast dla mnie ta paleta jest mocno niebieska, bo w zasadzie całe dwa rządki to są tylko i wyłącznie niebieskości w różnych odcieniach. W drugim rządku też jest coś z niebieskością i samych takich brązów czy odcieni taupe tu są dosłownie, nie wiem, z 3. Więc gdybym miała kupować sobie niebieską paletkę, to już bym wolała kupić sobie Winter Wonderland, która jest po prostu przepiękna i ma bardzo dużą rozpiętość. Ta jest taka wieczorowa, chociaż wizualnie, kolorystycznie generalnie też zwala z nóg, bo jeszcze dodatek tego bordo tutaj do tych niebieskości, no to po prostu rewelacja, ale po prostu chodzi tutaj tylko i wyłącznie o moje oczekiwania. Spodziewałam się, że będzie to paleta neutralna, chłodno-neutralna, z jakimś kolorowym twistem, a jednak jest bardziej kolorowa niż neutralna. Więc
jeżeli chodzi o moje oczekiwania, to nie jest to, czego potrzebowałam. Niebieskości za dużo nie używam, więc jej nie wzięłam, bo też nie chcę zostać kolekcjonerką palet i kupować wszystkiego, co wypuszcza jakaś marka. Staram się gdzieś tam trzymać kontrolę nad tym, żeby nie zostać kolekcjonerką. Nie chciałabym tego, więc nie wzięłam jej. Niemniej, no paleta jest bardzo ładna. Natomiast Neutrals dostaje ode mnie dużą okejkę, a Culturals jest po prostu okej. Z premier zagranicznych chciałabym jeszcze wspomnieć o paletce od Danessy Myricks Love is Love, która powstała na Pride Month i powiem Wam, Danessa słynie z przepięknych, głębokich, multichromowych cieni, które robią po prostu robotę niesamowitą na oku, więc jeżeli chodzi o same odcienie, kiedy się zobaczy te swatche, to jak to wygląda na modelkach, wygląda to pięknie, ale paleta sama w sobie jest po prostu obrzydliwa. Jest wizualnie opakowanie, okładka jest paskudna, rozłożenie cieni też nie ma najmniejszego sensu dla mnie. Jest po prostu tutaj jeden wielki bałagan i nie podoba mi się to i nawet wydaje mi się, że nie chciałabym mieć tej palety, bo ona jest po prostu brzydka. Nie miałabym ochoty po nią sięgać, bo ktoś tutaj totalnie nawalił, jeżeli chodzi o design. No i są to głównie błyszczące cienie, więc raczej jako paletka uzupełniająca, która robi, wiecie, efekt wow. No niemniej jakby już za samo opakowanie i rozłożenie tych cieni niestety jest so-so, a markę bardzo lubię. Przechodzimy sobie do premier polskich i zaczniemy sobie od marki Desi Cosmetics, która wypuściła kolejną paletkę taką wielofunkcyjną we współpracy z Marzeną Tarasiewicz. Widzieliśmy już wcześniej podobną premierę, natomiast ona jest troszeczkę pozmieniana, jeżeli chodzi o odcienie, o podtomy. Tutaj mamy trochę więcej odcieni jednak na oczy. No jest to taka wielofunkcyjna paletka, myślę, wakacyjna. Nie ma tutaj nic wyjątkowego w niej, w sensie takiego szczególnego, jeżeli chodzi o odcienie, bo to jest taka bezpieczna paleta, uniwersalna, żeby po prostu odpowiadała jak największej grupie osób. Podoba mi się tutaj róż, bo jest właśnie taki delikatny. Często te róże w wielofunkcyjnych paletach albo w takich trójkach, na przykład bronzer, róż, rozświetlacz, nie wiem dlaczego, ale bardzo często wrzuca się tam takie koralowe, jakieś takie bardzo intensywne róże, zamiast jakiegoś fajnego, właśnie czegoś bardziej zgaszonego i tutaj ten róż mi się podoba. Szczególnie, że jeden z tych takich brązów do oczu też ma w sobie jakąś taką lekko brzoskwiniową nutę, więc myślę, że wykonanie makijażu całą tą paletą będzie totalnie spójne, jeżeli chodzi o kolorystykę, bo tutaj będą te kolory się fajnie ze sobą komponować. Paletka jest ładna, gdybym miała sobie kupić taką jedną wielofunkcyjną, to ta by była na pewno dla mnie dobra, niemniej uważam, że nie jest to nic wyjątkowego na rynku i ciekawego. Może to, co jest ciekawe w niej, może formuły, może wykończenia i tak dalej. Jeżeli chodzi o kolorystykę, jest taka bardzo basicowa. A mówiąc o paletach wielofunkcyjnych, na pewno musimy również wspomnieć o marce Brush Up Cosmetics i współpracy z Maxineczką. Powstały tutaj nam dwie palety, takie również wielofunkcyjne, czyli zawierające w sobie cienie, bronzer, róż i rozświetlacz w dwóch różnych wersjach kolorystycznych. No i niestety, powiem Wam, że żałuję, że pojawiła się taka współpraca z tak jakby ważną osobistością polskiego YouTube'a i gdzieś tam świata makijażowego i że ta współpraca nie zaowocowała niczym kreatywnym, tylko właśnie bardzo bezpieczną opcją, co oczywiście rozumiem, no bo zarówno Maxineczka, jej styl malowania to jest właśnie typowo upiększający makijaż, jak i jej odbiorców, którzy oglądają ją dlatego, że właśnie taki makijaże tworzy, więc jest to po prostu materiał tworzony pod to, żeby jak najwięcej osób kupiło taką paletę. Dlatego rozumiem koncepcję, ale jeżeli mam oceniać po prostu wedle jakichś tam swoich kryteriów, no to jest to premiera, jest to paleta, która wygląda jakby była stworzona jakieś 15 lat temu. Ja rozumiem sens wypuszczenia nowych kosmetyków, ale wtedy, kiedy one są inne od poprzednich, od wcześniejszych, kiedy mają inną formułę, kiedy mają jakieś innowacje w sobie, nowoczesne opakowanie, czy właśnie inne kolory. Ale jaki sens jest wypuszczać po raz kolejny te same kolory?
No ja nie rozumiem po prostu. Dla mnie jest niestety mech. I to samo tyczy się niestety paletki Mio i Beauty Vitrix. Oczywiście jest to totalnie neutralna, bezpieczna paletka do makijażu dla osób, które na co dzień potrzebują dosłownie kilku cieni do malowania się, ale znowuż ja te wszystkie kolory już widziałam w takiej kombinacji kolorystycznej, widziałam w innych kombinacjach kolorystycznych, mam takich kolorów całą masę u siebie. Jak ktoś potrzebuje takich cieni, spoko, ale jest to premiera, jest robiony, że tak powiem, szum, wiecie, bo jest jakaś nowość wypuszczana, a nowość wygląda jak starość, wiecie o co chodzi. Coś tutaj w Polsce dziwnie funkcjonuje i ja już któryś odcinek o premierach paletkowych narzekam na Polskę, że są wypuszczane brązowe palety i słuchajcie, one cały czas są wypuszczane, te brązowe palety, nic się nie zmieniło od tego czasu, nie? No tutaj oczywiście mamy jeszcze taką nutkę tego trendu, wiecie, peach fuzz, tak? Mamy odrobinę brzoskwini, więc tutaj może ewentualnie ten element tutaj nam dodaje jakiejś innowacji, czegoś innego, czegoś nowego, I don't know. Lecimy dalej. Glam Shop i paleta Grunge. Myślę, że to jedna z ciekawszych, szczerze mówiąc, premier polskich, ponieważ paleta jest po pierwsze matowa, prawie całkowicie, po drugie ma kolory, ale te kolory są bardzo zgaszone i brudne, właśnie takie typowo grunge'owe, bo mamy tutaj brązy cieplejsze, chłodniejsze, mamy tutaj pudrowy róż, mamy tutaj bordo, mamy tutaj taki gołębi niebieski, jakieś takie zgaszone zielenie, ale właśnie wszystkie te kolory są takie przybrudzone, przytłumione, przygaszone, żeby to nie była intensywność właśnie, wiecie, glam light, tylko żeby to była taka nuta jakiegoś koloru w neutralnym makijażu, wiecie o co chodzi. Fajnie, że tu jest dużo matowych kolorów i mamy pełną rozpiętość intensywności od jasnego beżu po bardzo ciemne odcienie, więc możemy zrobić piękny gradient, właśnie fajnie połączyć sobie te kolory albo wzbogacić taki całkowicie neutralny makijaż właśnie jakąś taką nutką czegoś, co sprawi, że ten make-up będzie bardziej ciekawy. Fajnie, że są tutaj same maty, jest tylko jeden błysk, taki troszkę brokatowy, który może zrobić też nam fajną tutaj robotę. Mi się podoba ten pomysł w ogóle tej palety i właśnie to, że jest tutaj coś innego, jest coś ciekawego, coś się dzieje z tymi odcieniami, podtonami, można się troszeczkę pobawić i możemy sprawić, że ten make-up po prostu będzie wyglądał trochę inaczej niż zwykle. No. I zobaczcie, i to jest premiera, która właśnie pokazuje nam, że można wypuścić coś nowego, z nowymi kolorami, tak? Z nową kompozycją kolorystyczną, także dla mnie jest okejka. I kolejną premierą od Glam Shop jest Multicolor, paletka już taka bardziej wakacyjna, z żywszymi kolorami, która ma w sobie te formulacje multipastelowe, które Glam Shop kiedyś miał, ale się wycofał z tych odcieni. Wiele osób bardzo ubolewało nad tym, więc powstała właśnie paletka, która takie multipastelowe cienie w sobie ma, czyli one się błyszczą na różne pastelowe odcienie. No i mamy tutaj takie typowo wakacyjne połączenie błękitu, turkusu, fioletu, brzoskwini, plus oczywiście kilka takich bezpiecznych kolorów. I ja powiem szczerze, że mi trochę ta paleta, ta kompozycja, to połączenie, no właśnie tak trąci 2016, że takie właśnie kompozycje wypuszczane były w tamtych latach dosyć często, szczególnie właśnie latem, jakieś takie morskie, turkusowe odcienie w połączeniu z brązami, z brzoskwinią, ze złotem, to było takie dosyć powtarzalne. Tutaj no tak mi trochę to wygląda. I trochę mi się ta paleta kojarzy. Kiedyś Glam Shop miał, ale nie pamiętam jak się nazywała ta paleta. Miała chyba taki łapacz snów na opakowaniu? Tak mi się wydaje, ale może wiecie, może mi się coś pomyliło, tak mi się po prostu wizualnie jakoś tak skojarzyło. Ja przyznam szczerze, że jakoś nie czuję się porwana tą kolorystyką. Aczkolwiek bardzo wiele z Was pytało mnie, czy będą makijaże tą paletą. Słuchajcie, jak będą, to będą, ok? To jak będą, to się dowiecie. Jak nie będzie, to nie będzie. W każdym razie plus jest taki, że da się tą paletą zrobić też sporo makijaży. Mamy różne kolory, mamy trochę bezpiecznych, trochę żywszych, więc możemy je sobie łączyć, mieszać w kompozycjach kolor i w kompozycjach neutralny i w kompozycjach neutralny z kolorem, wiecie o co chodzi. Także myślę, że może być spoko na wakacje, ogólnie taka wygodna do używania, właśnie jakieś tam, wiecie, kreseczka kolorowa i jeden cały multipastel na oko i generalnie tuszujemy rzęsy i gotowe, więc
pod kątem praktyczności, wakacyjności spoko, pod kątem dla mnie kompozycji, innowacyjności mech. I ostatnia premiera to Maxmo Cosmetics i Pastel Miami, paleta, która bardzo mocno bazuje na paletce Pastel Drip. To jest bardzo podobny projekt. Jedyne czym się różnią to to, że nie ma tutaj dwóch rządków zieleni, a zamiast jednej zieleni jest rządek żółty, taki żółto-musztardowy. Natomiast koncepcja jest ta sama, że mamy dwa rządki matowych cieni, jaśniejszy i ciemniejszy i rządek błysków. Natomiast Pastel Miami jest zdecydowanie bardziej chłodną paletą, mimo że widzimy tutaj taki dosyć intensywny żółty i koralowo-brzoskwiniowy odcień, to ten pastelowy róż jest chłodny, zielenie są zdecydowanie chłodne, fiolety tak samo i kompozycyjnie powiem szczerze, odcieniami nawet bardziej ta paleta mi się podoba niż ta, chociaż ja tutaj bardzo lubię właśnie te trawiaste zielenie. Niemniej jakby pomysł i koncepcja jest bardzo podobna i jak ktoś ma tą paletę, to nie wiem, czy jest sens, żeby miał to, bo generalnie makijaże wyjdą bardzo podobne, one się będą różniły trochę, wiecie, no właśnie odcieniem, temperaturą, ale czy to jest jakby warte kupienia drugiej takiej? Ciężko mi stwierdzić, to już musicie sami wiedzieć. Ciężko mi jest też ocenić, czy jest to dobry koncept, bo generalnie ta paleta była bardzo lubiana i popularna, więc może fajnie takim pomyśle bazować. Z drugiej strony, no przez to, że już coś takiego widzieliśmy, to ta się wydaje niczym nowym, więc ciężko jest mi ją tak ocenić, wiecie, zero-jedynkowo. Ta mi się wydaje bardziej żywa, wiecie, że te kolory są bardziej żywe, właśnie takie... Są pastele, ale bardziej neonowe niż te w Pastel Miami. Te Pastel Miami jest taka trochę bardziej zgaszona, brudna, co też jest oczywiście bardzo fajne, więc to już od Was zależy po prostu, jakie odcienie preferujecie. Dajcie znać, czy coś wpadło Wam w oko i czy planujecie jakieś zakupy. No ja oprócz tej palety od Cosmic Brushes Neutrals nie planuję absolutnie nic kupować, także jestem ciekawa, jak jest u Was. Dajcie koniecznie znać, zostawcie kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa!